tą naszą marką jest wszystko to, co mówią o nas ludzie, gdy wychodzimy z pomieszczenia, z pokoju, albo współcześnie z Teamsów, albo z Zooma. Czyli trochę upraszczając, to jest suma doświadczeń, które dajemy innym ludziom w takim codziennym kontakcie z nami, również w tym kontakcie zawodowym. Więc de facto wychodząc od tej definicji, to każdy z nas buduje markę osobistą. I jak czasami ktoś mi mówi, no dobra, Dagmara, ale to może być w ogóle niewartościowe dla tych ludzi, co ja robię, co ja publikuję, o czym mówię. Ja myślę, że trzeba odwrócić tą myśl. My nie musimy być wartościowi dla mas. Jak ja piszę publikację, czy gdzieś występuję, czy piszę artykuł, to moim celem jest to, żeby chociaż jednej osobie się to przydało. Często ludzie mają zupełnie inny język komunikacji na LinkedInie. Czyli na przykład na żywo ci powiedzą, ej, słuchaj, zrobiłem certyfikat z czegoś tam, natomiast na LinkedInie pragnę oznajmić, Azalisz, właśnie zdobyłem kolejny level w moim rozwoju osobistym. Tak nie powinno być. Tu powinniśmy się kierować dokładnie takimi samymi stylami komunikacji, jakie mamy na co dzień. Niedawno mieliśmy na LinkedInie tą aferę łańcuszkową słynną, która dotyczyła wielu marek osobistych i tak naprawdę na tej aferze, tak w cudzysłowie, wygrali ci, którzy właśnie przeprosili. Czyli transparentnie powiedzieli, ok, skopaliśmy, nie był to do końca trafiony pomysł, przekuwamy to w coś dobrego, ja jestem miła. I to często bardzo zbija z tropu te osoby, które chcą tak mi dopiec w tych social mediach, ponieważ często dostaję takie komunikaty typu, po co w ogóle takie rzeczy publikować, kto to będzie czytał. Więc wtedy odpisuję, no najwyraźniej pan albo pani to czyta, a jeżeli nie ma pan ochoty, to tu są 3 kropeczki, usuń z listy obserwowanych, da się to zrobić. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zwinność Osobista. Dziś porozmawiamy sobie o sekretach, wyzwaniach, no i oczywiście też benefitach budowania swojej marki osobistej. No bo mam takie poczucie, że jest to proces, który u wielu osób po pierwsze wzbudza liczne obawy, strach przed byciem ocenianym, odrzuconym, czy też przed byciem niewystarczającym. Z drugiej strony budowanie swojej marki osobistej też myślę, że dla wielu osób wydaje się być takim procesem trudnym, skomplikowanym, a niektóre też osoby trochę są odrzucone od tego procesu, bo mają poczucie, że jest to coś sztucznego, nadmuchanego i polegającego trochę na malowaniu trawy na zielono. Więc dzisiaj zastanowimy się, czym tak naprawdę jest marka osobista, no i czy da się ją w ogóle budować tak autentycznie w zgodzie ze sobą. No i wreszcie, czy jako eksperci i osoby, które chcą się rozwijać, czy też jakoś w jakikolwiek sposób wyróżniać na rynku pracy na przykład, a szczególnie w dobie digitalizacji, czy też obecnych wszędzie social mediów, czy w ogóle możemy sobie pozwolić na to, by takiej marki osobistej nie mieć. No i na te wszystkie tematy będę miał dzisiaj olbrzymią przyjemność porozmawiać z moją gościnią, Dagmarą Pakulską. Cześć Dagmara. Cześć, bardzo miło mi gościć w Twoim podcaście. Dagmara, to słuchaj, dla tych osób, naszych słuchaczek, które być może jeszcze Cię nie znają i nie kojarzą, więc tak przedstawiając Cię pokrótce, Ty zajmujesz się budowaniem strategii komunikacji w social mediach dla firm, dla osób indywidualnych, dla ekspertów. Prowadzisz w tych obszarach szkolenia, konsultacje, audyty. Występujesz na wielu licznych branżowych wydarzeniach, scenach, konferencjach, dzieląc się właśnie swoimi doświadczeniami w obszarze marketingu, social mediów, no i właśnie personal brandingu. No więc bardzo się cieszę, że dzisiaj podzielisz się ze mną i z naszymi słuchaczami chociaż odrobiną też Twojej wiedzy w tym temacie. Staram się przemycić jej jak najwięcej i po tej zapowiedzi zero presji myślę, że jestem właściwą osobą, by odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące marki osobistej. Dobra, super. No to tak, Mara, słuchaj, wskakujmy od razu na głęboką wodę. Załóżmy, że jestem ekspertem, mam wiedzę, mam doświadczenie, zajmuję się na przykład jakąś dziedziną już od wielu lat, no ale też pewnie chcę się na przykład rozwijać w swoim obszarze i mam jakieś takie plany zawodowe na przyszłość. Może jestem freelancerem, chcę rozwijać jakąś swoją działalność. Czy w dzisiejszym świecie, bazując na Twoich dotychczasowych doświadczeniach, w ogóle mogę się obyć bez marki osobistej i bez mojego personal brandingu?
No tutaj strzeliłabym sobie w kolano, gdybym powiedziała, że nie, ale to też nie wynika z tego, że ja się tym zajmuję zawodowo, tylko że takie są po prostu realia rynkowe. Taką moją ulubioną definicją w ogóle marki osobistej jest ta bodajże Jeffa Bezosa, który mówi, że tą naszą marką jest wszystko to, co mówią o nas ludzie, gdy wychodzimy z pomieszczenia, z pokoju, albo współcześnie z Teamsów, albo z Zooma. Czyli trochę upraszczając, to jest suma doświadczeń, które dajemy innym ludziom w takim codziennym kontakcie z nami, również w tym kontakcie zawodowym. Więc de facto wychodząc od tej definicji, to każdy z nas buduje markę osobistą. No bo codziennie działamy, żyjemy, rozmawiamy z ludźmi, współpracujemy, komunikujemy się, tylko niektórzy z nas robią to w sposób świadomy, czyli taki bardzo przemyślany, często ubierając to w jakiś proces. Natomiast u innych osób, i to jest zdecydowana większość, ta marka osobista dzieje się po prostu gdzieś tam w tle. Czyli coś robimy, nie do końca mamy świadomość, jak to na nas wpływa, co może z tego wynikać, czy czerpiemy z tego jakieś benefity, czy może niekoniecznie. Więc w kontekście do osób, które są ekspertami i też na tej eksperckości w pewien sposób zarabiają, moim zdaniem obowiązkowym jest podejście to właśnie przemyślane i strategiczne do budowania marki osobistej, natomiast nie zapominajmy, że ona jest dla wszystkich, czyli nie ma takiej konkretnej grupy docelowej, która powinna budować markę osobistą, no bo jak już wspomniałam, buduje ją każdy. Okej, no ale to w takim razie dlaczego powinniśmy ją budować, nie? Bo mam też takie poczucie, że wiele osób, czy wielu na przykład ekspertów, specjalistów na przykład w swoich dziedzinach bardzo często ma takie poczucie, że no, ja mam wiedzę, mam doświadczenie, w sumie to mi wystarczy, nie? Albo z drugiej strony w końcu nie będę się tam jakoś pokazywał, czy budował, czy udawał kogoś na przykład, kim nie jestem, bo tak jak wspomniałem też wcześniej, mam wrażenie, że wiele osób uznaje ten proces za jakiś taki sztuczny albo może właśnie tylko, wiesz, pozostawiony dla takiej grupy osób, nie chcę powiedzieć właśnie influencerów czy celebrytów, ale na przykład takich ludzi, którzy na przykład gdzieś może są związani z mediami, czy może z jakimiś wystąpieniami na przykład publicznymi, nie? Więc jakbyś miała tak przekonać właśnie takiego standardowego na przykład, nazwijmy to, nie obrażając oczywiście nikogo, eksperta w swojej dziedzinie, który ma wiedzę, ma doświadczenie, do czego mu ta marka osobista i takie świadome jej budowanie jest potrzebne? Przede wszystkim wyjdźmy od tych korzyści, czyli budowanie marki osobistej w sposób przemyślany i taki świadomy pozwala nam długofalowo odcinać od niej kupony. I te kupony mogą być różnorodne. W takiej podstawowej wersji, jeżeli budujemy markę osobistą w sposób przemyślany, to stajemy się takimi osobami top of mind, które przychodzą na myśl jako pierwsze w pewnej kategorii. Czyli na przykład ktoś jest wybitnym ekspertem od Excela, my szukamy takiego eksperta i ta osoba przychodzi nam do głowy w pierwszej kolejności. A jeżeli przychodzi nam do głowy w pierwszej kolejności, no to przed taką osobą otwierają się szanse. Czyli może z nami współpracować, na przykład być u nas zatrudniona w firmie, może z nami współpracować na zasadach B2B. Jeżeli jestem osobą, która jest kojarzona po czymś, że robię to dobrze, to mam też wyższe stawki, bo ludzie często wolą zapłacić osobie, która jest takim pewnikiem, nawet wyższą kwotę, niż osobie, która jest tak trochę upraszczając kotem w worku, czyli może to być świetna współpraca, ale może też niekoniecznie. Więc te stawki dla osób z taką świadomie zbudowaną marką osobistą, one zazwyczaj rynkowo są po prostu wyższe. I to, co jest też moim zdaniem chyba takim najważniejszym benefitem z tytułu budowania marki osobistej, to jest ogromna wolność. Czyli my na pewnym etapie zaczynamy mieć większą wolność wyboru, co my chcemy robić i z kim my to chcemy robić. Czyli niezależnie od tego, czy ja chcę budować swoją karierę w strukturach jakiejś organizacji, czy zbudować swoją własną firmę, to prędzej czy później mogę wybierać, jaka to ma być organizacja, bo wiele będzie mnie chciało. Mogę wybierać, z którym klientem chcę pracować, przy jakim projekcie i nawet sobie odhaczać, czy mamy wspólne wartości, czy kierujemy się podobnymi rzeczami, bo mogę sobie na to pozwolić, bo tych ofert na rynku mam na tyle dużo, że mogę na pewnym etapie w nich przebierać. Więc to jest taka najważniejsza korzyść. Natomiast odnosząc się do tego wątku, o którym wspomniałeś, że to jest takie nadmuchane, trochę może celebryckie, że to jest udawanie kogoś, kim się nie jest, to jest błędne założenie, ponieważ marka osobista, ona się opiera na takich kilku filarach i najważniejszym, pierwszym jest autentyczność, czyli właśnie nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, bo to można bardzo szybko obnażyć. Opieramy się też w marce osobistej na prawdziwych kompetencjach, czyli ja nagle nie będę pozycjonować się jako ekspertka od fizyki, bo zadałbyś mi jakieś nawet podstawowe pytanie i ja tu polegnę, czyli to jest szybkie do zweryfikowania. Natomiast taką największą barierą chyba w budowaniu marki osobistej dla takich osób
które wiedzą, że są ekspertami i wiedzą, że mają wiedzę, jest trzeci z filarów personal brandingu, czyli wyrazistość. Bo oni myślą, że to się powinno samo obronić. Czyli to, że oni posiadają wiedzę, to powinno się w cudzysłowie sprzedać samo. Natomiast we współczesnym, bardzo nasyconym rynku, no tak nie jest. Jeżeli my nie będziemy ludziom pokazywać, w czym jesteśmy dobrzy, no to oni się nie będą domyślać i nie będą szukać informacji na ten temat. Okej. No dobra, super. Te korzyści jak najbardziej do mnie też osobiście przemawiają. Natomiast nawet właśnie w kontekście tej autentyczności, o której wspomniałaś, czy właśnie nieudawania kogoś, kim nie jesteśmy, no to jak najbardziej ja rozumiem, że to jest ten fundament tego procesu, ale jednak też oboje sobie zdajemy sprawę, że są eksperci, którzy, oczywiście w cudzysłowiu, którzy próbują udawać kogoś, kim nie są, tak? I oczywiście z tego się robią różne afery social mediowe i tak dalej. Natomiast jest też spora grupa osób, które właśnie z tego względu, obserwując trochę właśnie z boku takich ekspertów, trochę się dystansują od tego procesu, bo jednak mają poczucie, że to budowanie marki osobistej jest trochę takim kultem sukcesu, jest trochę takim klepaniem się po plecach albo takim kółkiem wzajemnej adoracji, nie? Więc ciekaw jestem, co byś powiedziała takim osobom w kontekście właśnie, które stoją i z takiej bardzo, może nie negatywnego punktu widzenia oceniają tą całą sytuację, czy ten cały proces budowania swojej marki. Myślę, że to jest kwestia odczarowania pojęcia, bo czasami niektóre pojęcia skręcają w złą stronę przez to, że właśnie są w negatywny sposób wykorzystywane. Tak jak ty mówisz, są ludzie, którzy bardziej budują, kreują wręcz swój wizerunek, który jest nieprawdziwy, no i to prędzej czy później, jak każde kłamstwo ma krótkie nogi, wychodzi na jaw i są z tego wielkie afery, a wiadomo, że ludzie takimi wielkimi aferami żyją, bo są medialne, bo bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Bardzo podobnie było kiedyś z coachingiem, czyli proces, który de facto jest dobry i właściwy i potrzebny, skręcił przez niektórych ludzi w złą stronę, przez co cała branża i cała w ogóle tematyka coachingu została przez szerokie grono odbiorców źle odbierana, zupełnie niezgodnie z intencją. Więc ja bym powiedziała, że w kontekście personal brandingu to my jesteśmy panami tego, jak jesteśmy postrzegani i to od nas zależy, co temu odbiorcy damy. Więc jeżeli jesteśmy ze sobą fair i prezentujemy to, na czym faktycznie się znamy, co jest naszą najważniejszą kompetencją, na własnych zasadach i swoim językiem komunikacji, czyli ja nagle nie brzmię inaczej w internecie, inaczej na żywo, inaczej przy klientach, inaczej w domu, to wszystko będzie w porządku, bo ta spójność i ta zgodność z sobą, z własnymi wartościami jest czymś najważniejszym. Czyli powiedziałabym tym ludziom, że to oni są panami lub paniami tego swojego procesu i nie patrzyłabym na te wielkie aferki, bo to jest wycinek w morzu, to po prostu jest głośne, medialne, ale to za chwilę znika, ludzie o tym zapominają. Warto się skupić na swoim podwórku i na tym, żeby rozwijać to po prostu po swojemu. No tak, rzeczywiście to o tych aferach zawsze jest najgłośniej. Oczywiście to jest jakiś procentowy pewnie ułamek tego wszystkiego, co się dzieje w kontekście wszystkich ekspertów, którzy świadomie, tak jak mówisz, budują swoją markę, ale oczywiście takie sytuacje najłatwiej zostają nam w myślach, więc to niestety tak to działa PR-owo z tej strony. Dobra, ale to mówiliśmy, wspomniałaś o tych wszystkich korzyściach, które za tym procesem idą, jeżeli rzeczywiście działamy świadomie. Tutaj trochę już kierujemy w stronę tej większej autentyczności i jak unikać trochę tych afer z tym związanych. No ale jednak na tej szali domyślam się, jeżeli są osoby, które siedzą wiesz, na LinkedInie, na Instagramie, to jeszcze do social mediów za chwilkę pewnie przejdziemy, ale myślą o tym, czy w jakikolwiek sposób coś opublikować po raz pierwszy, to sporo jeszcze jednak mają pewnych obaw w głowie, jak choćby właśnie to, że zaraz się wyleje na mnie fala hejtu, zaraz mnie będą jeszcze ludzie oceniali, się okaże, że w sumie może jednak nie jestem takim ekspertem, za jakiego się uważam. Więc ciekaw jestem z twojej perspektywy, właśnie jak pracujesz z różnymi osobami, przede wszystkim też indywidualnie, jak ludzie sobie w ogóle może tak, czego się obawiają i jak sobie z tymi obawami radzą, żeby w ogóle ruszyć z tego miejsca? Pierwsza rzecz, której się obawiają, to jest to, o czym już wspomniałeś, czyli trochę takiego dmuchania balonika, pompatyczności, celebryctwa. Myślą, że to budowanie marki osobistej wiąże się od razu ze staniem na świeczniku, z jakimiś wystąpieniami publicznymi. A tak nie jest, bo jakby obszary działania naszej marki osobistej po raz kolejny determinujemy sami na bazie naszej grupy docelowej. Czyli wyobrażam sobie sytuację, że jeżeli moim celem jest na przykład awans w strukturach firmy, moją grupą docelową są ludzie z wnętrza firmy, to ja wcale
nie potrzebuję jakoś mocno wychodzić na zewnątrz z moją eksperckością. Ważne jest to, żeby ludzie, którzy są na pokładzie organizacji, wiedzieli, że ja wymiatam w tym temacie, więc bardziej biorę udział w inicjatywach wewnętrznych, komunikuję się z tymi ludźmi, pomagam im w rozwiązywaniu ich problemów w ramach tej mojej ekspertyzy. Czyli to nie jest takie zero-jedynkowe, że marka osobista równa się radio, telewizja, konferencje, ścianki, tylko to zawsze determinuje te kanały, z którymi my jesteśmy okej, w których jest nasza grupa docelowa. Więc to jest taka pierwsza obawa, którą zawsze rozwiewam, że to nie trzeba być nagle wszędzie i wyskakiwać z lodówki. Druga obawa, o której też poniekąd trochę wspomniałeś, to jest ta obawa związana z publikowaniem, czy właśnie występowaniem, czyli poddawanie pod publiczną ocenę tego, co ja wiem i w czym jestem dobry lub dobra. Bo często z tymi ekspertami, czy nawet specjalistami w różnych dziedzinach jest tak, że im więcej wiedzy posiadają, tym bardziej zżera ich syndrom oszusta. Czyli mają takie poczucie, taką myśl, że wiem, że nic nie wiem i że prawdopodobnie jakimś cudem mi się udało dojść do tego miejsca, oszukuję ludzi, no jak to z syndromem oszusta bywa. Więc najtrudniejszy jest pierwszy krok, żeby w ogóle zacząć publikować i jak czasami ktoś mi mówi, no dobra Dagmara, ale to może być w ogóle niewartościowe dla tych ludzi, co ja robię, co ja publikuję, o czym mówię. Ja myślę, że trzeba odwrócić tą myśl. My nie musimy być wartościowi dla mas. Jak ja piszę publikację, czy gdzieś występuję, czy piszę artykuł, to moim celem jest to, żeby chociaż jednej osobie się to przydało. Więc jeżeli chociaż jeden czytelnik, czy widz pomyśli sobie, kurczę, te porady są dla mnie ważne i one coś zmieniły i coś ulepszyły w mojej pracy, w moim życiu, to już dla mnie został cel osiągnięty. A druga taka bardzo fajna rzecz, to usłyszałam z kolei od Marcina Stopy, który bardzo mocno siedzi w neuromarketingu. On w kontekście do lajków, które są pod publikacjami, powiedział kiedyś, że gdy wydaje nam się, że tych lajków jest strasznie mało, to wyobraźmy sobie, że ludzie, którzy zostawiają te lajki, są w naszym mieszkaniu. Jeżeli wypełniliby to mieszkanie tak, że byłoby tłoczno, no to znak, że tych lajków jest jednak dużo, że czasami te 15, 16, 20 osób to jest sporo. Więc to jest wszystko kwestia postrzegania, odczarowania sobie trochę tego w głowie i zrobienia tego pierwszego kroku, bo on zawsze jest najtrudniejszy. Potem już jest prościej w miarę takiego przyzwyczajenia i wdrożenia się w to. Super. Myślę, że tutaj też bardzo fajną rzecz powiedziałaś na samym początku i to pewnie też przejdziemy do tego za chwilkę w kontekście jakichś planowania takich swoich działań, żeby one były może nie strategiczne, ale jakoś przemyślane, ale to, co wspomniałaś, że tym naszym celem nie musi być od razu budowanie takiej wielkiej marki, to może być zbudowanie swojej właśnie marki osobistej, nawet w ramach naszej organizacji, w której jesteśmy, tak? Więc myślę, że zdanie sobie po prostu świadomości z tego, co jest moim celem, tak? Albo nawet takie systematyczne podnoszenie swojej poprzeczki, sobie poprzeczki, że najpierw w mojej firmie mnie postrzegają jako eksperta w takim temacie, może później gdzieś tam na rynku jakimś lokalnym i gdzieś tak krok po kroku tutaj ruszanie do przodu. I tu automatycznie mi się pojawia w takim razie kolejny wątek. No ty jesteś ekspertką też w obszarze komunikacji w social mediach i bardzo często to budowanie tej marki osobistej wydaje się być przynajmniej tak nierozerwalnie związane po prostu z obecnością w social mediach, ale z kolei zastanawiam się właśnie odnosząc się też do budowania na przykład swojej marki w firmie, no bo tutaj chyba te social media nie są nam potrzebne, więc ciekaw jestem, jaka jest w ogóle rola tych social mediów w tym całym procesie personal brandingu? Czy one są niezbędne, czy może dopiero na którymś etapie powinniśmy z nich bardziej świadomie korzystać? Jak to wygląda z twojej strony? To tutaj myślę, że musimy cofnąć się trochę do takiego etapu budowania marki osobistej, czyli jak wygląda cały proces, bo tu trzeba przejść przez kilka kroków i pierwszym jest takie samopoznanie, czyli w ogóle ogarnięcie, kim ja jestem, co ja robię, co mi wychodzi, co mi nie wychodzi, jakie szanse, jakie zagrożenia mogę wykorzystać z tego otoczenia, w którym się znajduję. Tu się przyda personalna analiza SWOT, tu się Galupa testy mogą przydać, różne takie testy kompetencyjne, psychologiczne, które trochę bardziej nam uświadomią, z kim w ogóle mamy do czynienia, bo nikt z nas się raczej nie budzi, nie zastanawia się, dobra, to kim ja jestem, co chcę osiągnąć. Trzeba przysiąść, żeby mieć świadomość, co dalej chcemy komunikować światu. Więc samopoznanie to jest taki krok numer 1. Drugi krok to jest zdefiniowanie celów, czyli w ogóle po co mi ta marka osobista i co ja chcę dzięki niej osiągnąć. Czy ja chcę awansować w strukturach firmy, czy ja chcę zbudować swoją firmę, czy ja chcę gdzieś tam występować na różnych konferencjach, czy chcę uruchomić jakąś linię
ciuchów, produktów do jedzenia, cokolwiek. Więc wychodzimy od celu, co ja w ogóle chcę osiągnąć. Potem dla kogo jest ta moja marka osobista na tym etapie, na którym się teraz znajduję, czyli kto teraz jest moją grupą docelową, czy to jest moje środowisko pracy, czy to są jacyś potencjalni klienci, jeżeli tak, to o jakim profilu są to klienci, więc trzeba sobie ich troszeczkę scharakteryzować i tym czwartym punktem są obszary działania, czyli gdzie ja mogę te cele zrealizować i gdzie mogę dotrzeć do mojej grupy docelowej. Więc nie zawsze to będą social media, bo jeżeli faktycznie to jest ten fokus na wnętrze organizacji, to będą wewnętrzne komunikatory w firmie. Na nich się pewnie będziemy bardziej skupiać. Natomiast jeżeli ta marka osobista ma gdzieś tam pójść bardziej szeroko, no to te social media nam się przydadzą. I one często są rekomendowane z bardzo prostej przyczyny. Nam jest tu łatwiej dotrzeć do grupy docelowej. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że stoimy sobie z jakimś transparentem dotyczącym tego, co potrafimy, gdzieś na środku zatłoczonej ulicy w centrum dużego miasta. Szansa, że ktoś, kto jest naszą grupą docelową, zobaczy nas i ten transparent, jest dosyć mała. Natomiast jeżeli odpowiednio przygotowujemy swoje profile w social mediach, zadbamy o tą sieć, która się wokół nas buduje, no to z tym samym komunikatem jesteśmy w stanie dotrzeć nie tylko do dużo większego grona odbiorców, ale też do grona odbiorców, które jest naszą grupą docelową, czyli do takiego konkretnego targetu. Więc one mogą po prostu wiele ułatwić, ale nie są takim must have'em. Często w zależności od celu możemy się bez nich obyć, ale to już jest kwestia indywidualnych właśnie postrzegań i tego, co my chcemy tam za pomocą tej marki osobistej zrealizować. Okej. Tutaj poniekąd już odpowiedziałaś chyba na kolejne moje pytanie, ale tak wolałbym doprecyzować. Oczywiście już może trochę przeskakując kilka kroków do przodu, bo rzeczywiście to samo poznanie i zrozumienie siebie i też z takiego psychologicznego, może już nie wchodząc tak głęboko, punktu widzenia, jakie ja mam swoje zasoby, którymi jestem w stanie się dzielić z innymi ludźmi, więc to pewnie wszystko wpływa i docelowo będzie wpływało na to z jednej strony, w jaki sposób tą markę będziemy budowali, ale pewnie też z drugiej strony, w jaki sposób, jakie kanały na przykład dotarcia powinniśmy wybrać. Ale może tutaj właśnie jeszcze tylko doprecyzowując, na co powinniśmy w ogóle zwrócić uwagę, dobierając na przykład platformy do siebie? No bo jest ich multum obecnie w social mediach, tak? Więc ty korzystasz z kilku, najczęściej z tego, co wspominasz, LinkedIn, X, były Twitter, TikTok chyba w ostatnim czasie, także, więc domyślam się, że to są takie rzeczy, w których ty się czujesz najbardziej komfortowo, więc pod tym kątem jakiej rady byś doradziła osobom, które się właśnie zastanawiają, gdzie powinienem być obecna? Przede wszystkim nie wszędzie, bo nie da się być wszędzie, zwłaszcza jeżeli jesteśmy jedną jednostką, jedną osobą, no to nie rozdwoimy się, nie jesteśmy jakimś hinduskim bóstwem z milionem rąk, które by to ogarnęło, więc zawsze przed podjęciem decyzji, w którym kanale komunikacji tą swoją obecność budować, ja bym proponowała skorzystać z takiej checklisty pytań pomocniczych, czyli na początku zadać sobie pytanie, to jakie media ja mam dostępne na rynku i sobie je wypisać. Potem drugie pytanie, czy w tych mediach jest dostępna moja grupa docelowa, czyli ci odbiorcy, do których ja chcę dotrzeć. I na tej podstawie już pewnie z listy trochę tych mediów nam się wykreśli. Następnie zadałabym sobie pytanie, czy w tych kanałach, które mi zostały na liście, mam takie narzędzia, z których mogę i chcę korzystać. Bo dla przykładu, prawdopodobnie każdy z nas ma grupę docelową na YouTubie, ale jeżeli ja bym nie miała czasu, zasobów, chęci, żeby tworzyć w sposób regularny materiały wideo i potem je odpowiednio też wypozycjonować, to ten YouTube mi odpadnie też przy tym pytaniu pomocniczym, no bo ja nie jestem w stanie go ogarnąć na takim poziomie, na który bym chciała. Więc zastanawiam się właśnie, gdzie jest moja grupa docelowa, gdzie są te narzędzia, z których ja mogę i chcę skorzystać i czy za pomocą tego kanału mogę realizować swoje cele, czy tam mam narzędzia analityczne, które mi się do tego przydadzą. No i punkt ostatni takiego pytania, czy ja mam czas, żeby w sposób w miarę regularny w tych kanałach być. Jeżeli okaże się, że w niektórych bardziej, w niektórych mniej, to te, w których mniej też bym wykreśliła z listy. Czyli lepiej mieć 2-3 kanały social media, ale takie naprawdę ogarnięte, niż być w 5-6, ale trochę w taki martwy sposób, że raz od wielkiego dzwonu coś tam publikujemy, generalnie te kanały o nas nie pamiętają, nikomu się nie wyświetlamy i nie ma to długofalowo sensu. A z twojej perspektywy, w sensie tak może trochę się odnosząc do twoich doświadczeń, jak ten proces decyzyjny wyglądał? W sensie ze względu na co zdecydowałaś się być obecna właśnie na LinkedInie, na Twitterze, czy też na TikToku? Jak to wyglądało u ciebie w backstage'u?
Moje życie to jest seria niefortunnych lub fortunnych zdarzeń, więc na moim etapie budowania marki osobistej te kanały social media wybierały się trochę nieświadomie, trochę poza mną. Już tłumaczę, o co chodzi. Ja zaczynałam od agencji marketingowych, więc de facto moją pracą było komunikowanie klientów w ramach tych portali, które oni najczęściej wybierali. I w tamtych czasach, to było jakieś 14-15 lat temu, to był głównie Facebook, więc ja zaczynałam od Facebooka, gdzieś tam poniekąd również kręcąc się wokół Instagrama, ale jeden z klientów dał nam zielone światło na ówczesnego Twittera, bo z monitoringu mediów wyniknęło, że nie fajnie się o tym kliencie pisze, więc stwierdziliśmy, że trzeba być tam obecnym, żeby móc zarządzać tymi konwersacjami albo zbudować też własną narrację na dany temat. I tak zaczęła się moja przygoda z Twitterem, a jako, że ta przygoda bardzo fajnie się potoczyła i ta sieć pizzerii, którą prowadziłam, rozbudowała się świetnie, sporo było też materiałów medialnych na temat tego, jak ta marka sobie radziła w tym kanale, to ja naturalnie też zaczęłam być bardziej obecna i widoczna jako ja na tym X-ie i to sprawiało, że dostawałam jakieś zaproszenia do artykułów branżowych na ten temat, do jakichś wystąpień, najczęściej wtedy jeszcze na darmowych konferencjach, żeby to success story X-owe opowiedzieć. Zaczęłam też szkolić z tego kanału komunikacji właśnie w wyniku między innymi tych działań. I potem nastąpił kolejny przypadek, a mianowicie osoba w takiej firmie szkoleniowej, która odpowiadała za szkolenia z LinkedIna, się wykruszyła. A jako, że ja wcześniej też już na LinkedInie troszeczkę działałam dla klientów i dla samej siebie, to postanowiłam, że czemu nie? Pojawia się kolejna szansa zbudowania jakiegoś szkolenia, więc wdrożę się jeszcze mocniej, podzielę się tą wiedzą, którą mam i będę miała motywację, żeby dokształcać się jeszcze bardziej w tym zakresie. Więc ten LinkedIn, taki rozwinięty, to też był trochę owoc przypadku. Najbardziej świadomą platformą był dla mnie TikTok, ponieważ ja TikToka wybrałam z bardzo prostej przyczyny. Nie znoszę siebie na wideo. Nie lubię, nie znoszę. Prawdopodobnie nigdy nie obejrzałam całego swojego wystąpienia na YouTubie z jakiejś konferencji, może jakieś urywki i fragmenty, więc ten TikTok to jest dla mnie taki naturalny sposób odczarowania tego formatu, trochę bawienia się nim, trochę oswojenia się z nim, więc jego wybrałam w taki sposób już bardziej świadomy, bo wiedziałam, jakie to jest narzędzie, do kogo mogę tam dotrzeć i co może mi dać. Natomiast pozostałe wyniknęły troszeczkę z przypadku, ale bardzo się z tego przypadku cieszę, bo faktycznie jest tam obecna moja grupa docelowa i teraz, gdy mam już taką pełną świadomość dotyczącą budowania marki osobistej, ja trochę inaczej priorytetyzuję te kanały. Czyli dla mnie LinkedIn jest w tym momencie takim medium numer 1, ponieważ i bardziej może ta moja marka osobista tam wybrzmieć i ja tam mam docelowego klienta, do którego chcę dotrzeć. Na drugim miejscu jest u mnie ten TikTok, gdzie właśnie oswajam się z tym formatem wideo bardzo potrzebnym, a X i Instagram, bo tam też jestem obecna, to już są takie media przy okazji. One nie są mi jakoś mocno potrzebne do szczęścia, lubię je tak prywatnie, więc też z nich korzystam, ale nie mam takiego imperatywu, żeby budować tam jakiś plan komunikacyjny. Bardziej to się dzieje na zasadzie spontanicznej. I rozumiem, że w kontekście tego TikToka to trochę jest wyjątek od reguły w kontekście tego, o czym mówiłaś wcześniej, tak? Czyli, że to nie jest jakaś taka strategiczna decyzja właśnie pod kątem właśnie celu, który chcę osiągnąć, tylko zakładam, że to już jest trochę na takim etapie, gdy już masz doświadczenie i bardzo mocne fundamenty związane właśnie z jakimś obszarem, to zaczynasz eksperymentować i zaczynasz się już po prostu bawić pewnymi obszarami, tak? Więc rozumiem, że to już jest taki osobisty challenge dla ciebie w kontekście tego TikToka. Challenge, to jest świetnie to nazwałeś, ale też przy okazji to jest poniekąd strategiczny krok, dlatego że jeżeli ja zajmuję się mediami społecznościowymi i też doradzam ludziom, jak w tych mediach się komunikować, to ja muszę je znać od podszewki. Czyli nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie mówię na przykład klientowi, musisz być na TikToku, gdy sama nie wiem, jak to działa, z czym to się je, jak czasami trudno jest zbudować zasięgi. Więc ja tak czy inaczej testuję prawie wszystkie platformy social mediowe, żeby móc potem w właśnie taki rzetelny sposób doradzić albo odradzić innym obecność w tym kanale. Natomiast tak jak mówisz, na pewnym etapie ja mogę sobie pozwolić na taką zabawę, jakiś content z przymrużeniem oka. Fun fact jest taki, że ja na TikToku mam aż 2 konta. Jedno takie bardziej satyryczno-marketerskie, drugie bardziej książkowe, bo ja na przykład dzięki TikTokowi odkryłam na nowo czytelnictwo, na nowo mi się zaczęło chcieć. Więc to też jest taki kanał, który dla wielu infantylny, dla mnie pozwala jednak czerpać sporo takich benefitów wiedzowych, edukacyjnych, inspiracyjnych, więc też polecam. Okej. No i tutaj też sobie myślę, że to
to pewnie też jest większe trochę wyzwanie w kontekście doboru tych social mediów do nas, bo mówiłaś, że jednym z tych kroków jest zastanowienie się, gdzie jest nasza grupa docelowa, ale ja mam poczucie, że w dzisiejszych czasach chyba każda grupa docelowa jest dostępna w jakimś stopniu na każdej platformie, tak? Bo nawet to, co mówisz, na TikToku grupa czytelnicza, no, gdzie bardzo często TikTok jest kojarzony przede wszystkim z jakimiś wyzwaniami muzycznymi na przykład, nie? Więc myślę, że no YouTube to już w ogóle jesteśmy w stanie znaleźć każdy przekrój działalności, zainteresowań i tematów. Może trochę bardziej ekspercki jest jednak LinkedIn, tak. bo rzeczywiście tam jednak jest sporo strażników, którzy pilnują jakości tematów. Oczywiście pół żartem, pół serio, natomiast no jednak zdecydowana większość tematów jest tam taka ściśle rozwojowo-biznesowa, nie? Ale myślę, że ten zakres jednak jest bardzo szeroki i rzeczywiście chyba kluczowym punktem wyjścia jest zastanowienie się, co mi najbardziej leży i w czym ja się czuję najbardziej swobodnie. Tak, i też ja bym tutaj dodała do tego koszyczka, że bardzo ważna jest też łatwość dotarcia do grupy docelowej, bo tak jak mówisz, ona może być wszędzie. Natomiast o ile, dajmy taki przykład prosty z mojego życia, często pracuję z osobami, które są na stanowiskach zarządczych, dyrektorskich, menedżerskich. Ja ich znajdę na Facebooku, ja ich znajdę na Instagramie, tylko problem polega na tym, że oni tam nie chcą ze mną gadać o biznesie, bo to są dla nich kanały takie bardziej prywatne, gdzie wrzucają wakacje, dzieciaki, urodziny, jakieś swoje fajne, ważne okazje. Więc faktycznie grupę docelową mogę znaleźć wszędzie, ale nie wszędzie jest ten kanał, w którym ona chce ze mną rozmawiać na dany temat. Więc to też warto wziąć pod uwagę. Okej, czyli jeszcze preferencje tej drugiej strony rzeczywiście pod tym kątem komunikacyjnym. Okej, super. No dobra, to już kilka takich mamy kroków, myślę, pierwszych dla takich nowicjuszy w kontekście budowania swojej marki osobistej. No to jakby to zebrać w jakąś taką początkową checklistę, nie? Tak jak mówiłaś, są pewne fundamenty. Tak. Przekonałaś mnie, czy naszych słuchaczy, że startuję z tym. Od jutra się zabieram tutaj za budowanie tej swojej marki. No to od czego powinienem zacząć? To trochę wracając do tych korzeni, znów to samo poznanie jest kluczem i ja często też rozpoczynam w ten sposób współpracę z drugą osobą, no bo jeżeli buduję własną markę osobistą, no to ja wiem, że muszę zrobić tego personalnego SWOT-a, wiem, że ten Gallup mi się przyda, czy jakaś analiza 16 personalities, tam mnóstwo w internecie mamy przykładów. Natomiast jeżeli pracuję z kimś i ja tego kogoś nie znam, to też musi być zawsze punkt wyjścia. I zawsze polecam, że gdy sobie robimy taką analizę, na przykład tego personalnego SWOT-a, czyli zderzamy swoje szanse i zagrożenia z otoczenia z mocnymi i słabymi stronami, które dotyczą nas, to warto, żeby ktoś oprócz nas jeszcze tą analizę zobaczył. Ktoś, kto nas bardzo dobrze zna, bo nam się bardzo często wydaje. Podam tutaj taki bardzo prosty przykład kiedyś ze współpracy z klientem. To była kobieta, która piastowała takie stanowisko zarządcze w bardzo dużej korporacji. Ona odpowiada za komunikację na całą Europę. I wpisała sobie w mocnych stronach, że jest control freakiem. I tak sobie myślę, rozwijmy to, bo możemy to inaczej interpretować. No i ona mi wtedy odpowiedziała z taką dumą w głosie, że za każdym razem, kiedy deleguje jakieś zadania, to ona po podwładnych to sprawdza i poprawia. I tak sobie myślę, to mikromenadżer. Ponieważ prawdopodobnie jesteś znienawidzoną szefową, tak? Ludzie zawsze są niewystarczający dla ciebie i zawsze trzeba po nich poprawiać. Może też nie dowozisz swojego, skoro skupiasz się na poprawianiu innych. Więc czasami warto zderzyć te nasze wyobrażenia na nasz temat z kimś, kto nas bardzo dobrze zna, z kimś, do kogo mamy zaufanie, żeby właśnie takich potencjalnych błędów nie popełniać. Potem, gdy mamy to samo poznanie, to ta definicja celów. Tutaj możemy się wywalić, gdy robimy sobie te cele na zbyt dużym poziomie ogólności. Tak jak mamy nowy rok i noworoczne postanowienia, a w tym roku schudnę. No i najczęściej nic się z tym nie dzieje, bo to nie jest w żaden sposób doprecyzowane, czyli nie mówimy ile, nie mówimy w jaki sposób. Natomiast gdy sobie te cele zdefiniujemy dowolną metodą, ja najbardziej lubię SMART-a, bo jest po prostu banalny, no to wtedy określamy sobie, ile konkretnie chcemy schudnąć, w jakim przedziale czasu, poprzez ile ćwiczeń, na przykład 2 razy w tygodniu po pół godziny. I mamy wtedy większą szansę faktycznie ten cel zrealizować, więc nie tylko definiujemy, co chcemy osiągnąć, ale też ubieramy to w ramy czasowe, no i te nasze cele muszą być realistyczne, mierzalne, realne, ale też ambitne, bo czasami jak ktoś mi mówi, bo ja to chcę mieć większą sieć kontaktów, to mu mówię, no fajnie, to dodam cię do sieci kontaktów, niech masz więcej, więc cel został zrealizowany. Zawsze trzeba to doprecyzować. Potem na tym trzecim etapie, grupa docelowa, nie wystarczy powiedzieć, że moją grupą docelową są wszyscy, no bo nigdy
nigdy nie są wszyscy. Trzeba sobie odpowiedzieć tak rzetelnie na pytanie, z kim najczęściej chcę pracować, jaki jest profil tego mojego odbiorcy, jakie ma bolączki, z czym się mierzy, w czym ja mu mogę pomóc, bo to wtedy też pozwala i łatwiej dobrać te kanały komunikacji, a później już, gdy tą komunikację będziemy tworzyć, treści, argumenty, którymi te osoby do siebie przekonamy. No i na końcu właśnie te miejsca online'owe i offline'owe. Tak jak już wiemy, nie trzeba być obecnym wszędzie, ale warto się zastanowić, które kanały komunikacji to jest ten nasz core i one powinny się ze sobą zazębiać. Czyli jeżeli na przykład robimy coś offline'owo, bierzemy udział w jakimś evencie, to dobrze to też zakomunikować w online, tak żeby to zawsze miało jakieś przełożenie, żeby to wszystko grało ze sobą do jednej bramki. No i taki krok, który jest już następny po tym, jak się trochę bardziej poznamy i przygotujemy do procesu, no to zaczynamy komunikować tą markę osobistą. Czyli tu by wypadało zrobić sobie taką listę tematów, formatów, które chcemy poruszać i w jaki sposób my chcemy tą swoją wiedzą się dzielić. Cześć, bardzo się cieszę, że zainteresowała Cię nasza rozmowa z Dagmarą. Dlatego mam do Ciebie małą prośbę. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli pomożesz mi dotrzeć z tym odcinkiem i z tą rozmową także do innych osób, którym może on pomóc. Aby tak się stało, wystarczy zrobić choćby jedną z następujących rzeczy. Jeśli oglądasz tą rozmowę na YouTube, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz tam mój kanał Zwinność Osobista albo dasz łapkę w górę, czy też skomentujesz ten odcinek podcastu. No a jeśli słuchasz go na Spotify albo jakiejkolwiek innej aplikacji podcastowej, to zaobserwuj proszę ten podcast i oceń go w Twojej aplikacji. Tylko tyle, a dla mnie aż tyle. Bardzo Ci dziękuję. No a teraz wracajmy do rozmowy. Dobra, całkiem kompleksowe podejście, więc myślę, że i sporo takiego etapu jednak przygotowania, gdzie jednak musimy posiedzieć trochę w głowie swojej, albo też skorzystać z pomocy kogoś, kto pomoże nam pewne informacje z głowy wyciągnąć, żeby rzeczywiście ułożyć to w jakiś fajny plan. Patrząc właśnie na te osoby, które startują i które zaczynają właśnie tą swoją markę tak świadomie budować, no bo zakładam, że to jednak nie jest taka droga miodem i mlekiem płynąca, jednak jest sporo pewnie wyzwań, które gdzieś na nas czyhają na tej drodze. To co może z Twojej strony, tak już wiesz, przygotowując trochę naszych słuchaczy na to, co ich może czekać na tej wyboistej drodze, jakie wyzwania najczęściej gdzieś możemy napotkać? Bo zakładam, że wiesz, jak już się przekonamy do tego i zbudujemy sobie już tą strategię, mamy listę tematów, ja teraz wejdę, będę pisał, publikował, będę się dzielił tą wiedzą, lajki będą płynęły tutaj pełnym nurtem, a potem jednak zwykle rzeczywistość rzeczywistością, więc co nam może stanąć na przeszkodzie i jak sobie z tym możemy radzić z Twojej perspektywy? To jest bardzo dobre pytanie. Pierwsza taka ściana, z którą się zderzymy, to jest pewnie ta ściana, że nie od razu nasze treści będą wiralem, o ile kiedykolwiek będą. Czyli tutaj nie nastawiamy się na to, że ja się podzielę swoją wiedzą i ona będzie super i będzie niesamowicie błyskotliwa i wartościowa i nagle setki albo tysiące osób będą nam klaskać i po prostu płakać łzami wzruszenia, bo to było takie dobre. Najczęściej tak nie jest. My musimy sobie te zasięgi zbudować taką systematycznością, regularnością. Nie każdy nasz content będzie contentem wybitnym i też trzeba się z tym pogodzić, ale to też nie o to chodzi. Warto jest zawsze dawać ludziom wartość, czyli zastanowić się, czy to, co ja napisałem albo napisałam, daje coś, wiedzę, informację, rozrywkę mojemu czytelnikowi. Jeżeli tak, to już jest okej. I to raczej nigdy nie będzie w ten sposób, że na podstawie jednej publikacji, artykułu, podcastu, czy właśnie publikacji w social mediach przyjdzie do nas klient albo rekruter i powie: ej, mam dla Ciebie projekt, pracę. Raczej to jest taki system naczyń połączonych, czyli ktoś nas widzi ileś tam razy i dopiero gdy czuje potrzebę skorzystania z danej oferty, my mu przychodzimy do głowy jako pierwsi. Więc trzeba mieć taką świadomość, że wiele być może naszych aktywności i publikacji dopiero zaowocuje jakimś konkretnym działaniem, czyli pozyskaniem klienta, oferty pracy, czy czegokolwiek innego. A druga taka ściana, i to jest ta ściana chyba bardziej bolesna, to są ewentualne nawet nie hejty, bo o hejtera jest trudno, to naprawdę trzeba się postarać, zwłaszcza w takich mediach bardziej profesjonalnych jak LinkedIn, to się rzadko kiedy zdarza, ale mogą zdarzać się albo takie internetowe trolle, które zawsze muszą być w opozycji do opozycji, czyli my piszemy, że świeci słońce, a oni będą uparcie mówić, że nie mamy racji i to słońce nie świeci, albo będą to takie osoby, które po prostu lubią wbijać taką szpileczkę tak dla zasady. Są tacy ludzie w internecie, z tym się trzeba pogodzić i trzeba sobie wyrobić taką własną odporność na to. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś
odnosi się do mnie jako do osoby, w sensie do kobiety, czyli na przykład podważa moje kompetencje z perspektywy mojej płci, to my już nie mamy pola do dyskusji. Jeżeli ktoś bluźni w komunikacie, w komentarzu, to nie ma ze mną pola do dyskusji. Ja na takie rzeczy po prostu w ogóle nie odpowiadam. Natomiast jeżeli widzę, że jest tutaj jakieś pole do rozmowy, że mogę kogoś przekonać albo gdzieś tam jakimiś dodatkowymi kwestiami się z nią podzielić, być może zmieniając jej zdanie, to okej, ja sobie w taką polemikę chętnie wchodzę i zawsze, ale to jest moja taktyka, ktoś może ją wziąć albo nie, ja jestem miła. I to często bardzo zbija z tropu te osoby, które chcą tak mi dopiec w tych social mediach, ponieważ często dostaję takie komunikaty typu po co w ogóle takie rzeczy publikować, kto to będzie czytał, więc wtedy odpisuję, no najwyraźniej pan albo pani to czyta, a jeżeli nie ma pan ochoty, to tu są 3 kropeczki, usuń z listy obserwowanych, da się to zrobić, tak, więc bardzo na spokojnie do tego tematu podchodzę, ale ja sobie to też wykształciłam latami, bo były takie sytuacje, że ja trawiłam to w głowie bardzo długo, że ktoś niemiłego mi coś napisał, odnosiłam to do swoich kompetencji, trochę je podważając, więc to jest zawsze jakiś pewnego rodzaju proces, ale im bardziej i szybciej się przygotujemy na to, że takie sytuacje będą miały miejsce, bo hate, trolling to jest trochę taki podatek od sukcesu, który trzeba zapłacić, to tym łatwiej nam będzie to ogarnąć, gdy to już przyjdzie co do czego i trzeba będzie się z tym zmierzyć. A radząc sobie właśnie z tymi trollami, może niekoniecznie hejterami, ale zdarza ci się usuwać komentarze albo blokować tak już kogoś na stałe, czy to akurat jest poza takim twoim katalogiem działań w kontekście właśnie audytu tego, co się u ciebie dzieje na profilach? Nie usuwam komentarzy, dlatego że po pierwsze w internecie nic nie ginie, więc gdyby takiej osobie zależało, to i tak by sobie to zescreenowała i podałaby dalej i być może byłaby z tego jeszcze większa afera, że Dagmara blokuje i usuwa. Blokuję tylko bardzo rzadko. Głównie mi się to zdarzało na X-ie swego czasu, ale to były sytuacje, w których ktoś był tak właśnie bezpośrednio wulgarny, czyli zero dyskusji, zero polemiki, wtedy nie ma sensu i dla własnego zdrowia psychicznego takie osoby blokowałam. Na LinkedInie mi się jeszcze nie zdarzyło nikogo zablokować. Usunąć z sieci kontaktów tak. Czyli jeżeli widziałam, że jakby kontakt z tą osobą w żaden sposób mi nie służy i nie chcę go utrzymywać, to usuwam z sieci kontaktów. Natomiast same komentarze zostawały, ponieważ uważam, że komentarze są o komentujących, nie o mnie. Więc zawsze taki temat staram się zaopiekować. Aczkolwiek powiem bardzo uczciwie, był kiedyś taki negatywny komentarz pod moim postem, który był prawdziwym komentarzem. A mianowicie wrzuciłam taki filmik z przymrużeniem oka, ja to robię zawsze w piątki w ramach takiego piątkowego vibe'u i tam temat dotyczył chyba odpisywania na wiadomości, już nie pamiętam konkretnie i wtedy w komentarzu jedna pani zarzuciła mi, że tak tutaj mówię o odpisywaniu na wiadomości, a jej na wiadomość odpisałam bardzo, bardzo późno. I to była prawda. Faktycznie ja tą wiadomość odczytałam, potem zapomniałam na nią odpisać i w komentarzu pod tym komentarzem przyznałam rację, uderzyłam się w pierś, powiedziałam, że oczywiście wrócę z odpowiedzią jeszcze tego samego dnia i jakby to jest moja wina. Więc jeżeli gdzieś coś faktycznie skopałam, bo tak się zdarza, jestem tylko człowiekiem, to nie mam problemu, żeby jakby się do tego przyznać i też się do tego odnieść nawet publicznie. Czyli nie było tam takiej sytuacji, że pisałam do tej pani, pogadajmy prywatnie, jakby przystańmy tutaj, tylko bardzo transparentnie pociągnęłam tą dyskusję w tych komentarzach pod tym postem, gdzie się ten komentarz pojawił. Super. To za chwilkę pewnie właśnie do tych błędów, które możemy popełniać, bo to jedna rzecz to są wyzwania, które możemy napotkać, a druga to sytuacje, kiedy trochę sobie sami świadomie lub nieświadomie podkładamy nogę. Natomiast tutaj jeszcze jeden wątek w kontekście właśnie tego takiego odpowiedniego mindsetu i przygotowania się takiego mentalnego na to publikowanie, na to wyjście z tą naszą wiedzą do świata. Jedną też z takich rad, która jest bardzo często podsuwana właśnie na początku takiej drogi w kontekście czy to budowania marki osobistej, czy w ogóle publikowania w social mediach, jest takie uspokajanie ludzi spokojnie. Na początku nikt i tak tego nie czyta. W sensie nikt nie zwróci na to uwagi, w sensie, więc możesz sobie tam tworzyć, próbować, testować. Jakie masz podejście do tego? Bo domyślam się, że z jednej strony to może być uspokajające, no a z drugiej wrzucam coś, siedzę na przykład cały tydzień, piszę tego posta, po czym dostaję jednego czy tam 2 lajki od mamy i od siostry
No i tak można się szybko zniechęcić, nie? Więc jakie masz podejście do tego? Ja bym przede wszystkim nie miała tego podejścia, że i tak nikt tego nie przeczyta, bo jednak piszę po to, żeby ktoś to przeczytał i staram się stworzyć taki content, z którego ja też będę w jakiś sposób zadowolona, żeby nie powiedzieć dumna, tak? Ale taki, pod którym się podpisuję i jest to dla mnie okej, że to poszło w świat. Natomiast odnośnie tego, co ty mówisz, to trzeba też pamiętać, kto jest naszą grupą docelową. Podam tutaj bardzo prosty przykład. Ja jestem dosyć uprzywilejowana, ponieważ moją grupą docelową jest marketing, PR, sprzedaż i HR. I to są ludzie, którzy lubią się wypowiadać. Więc jeżeli ja opublikuję jakąś treść, to ja mogę mieć takie przeczucie graniczące z pewnością, że ktoś te 3 swoje grosze będzie chciał pod tą treścią dodać, bo to jest bardzo wylewna grupa odbiorców. Natomiast jeżeli byłabym na przykład ekspertem IT, nie do końca może tak być, bo na przykład ludzie z tej grupy docelowej bardzo często czytają to, co my publikujemy, ale nie zostawiają widocznych reakcji. I to wcale nie oznacza, że nasz post jest kiepski, że jest zły i w ogóle powinniśmy skończyć. To jest po prostu specyfika tej grupy docelowej. Warto wiedzieć, że media społecznościowe, oceniając, czy nasz content jest dobry, czy słaby, czy go puszczać dalej, czy niekoniecznie, biorą też pod uwagę czas spędzony przy poście. Czyli nie zawsze to, że nie ma tam lajków, komentarzy i udostępnień, świadczy o tym, że post się nie udał. Jeżeli widzimy, że te wyświetlenia rosną, że on jeszcze dalej żyje gdzieś na tych tablicach innych użytkowników, to znak, że ten content nam się udał. Ale tu zobacz, znów wychodzimy od tych podstaw. Jak znamy naszych odbiorców, to trochę też wiemy, czego się możemy po nich spodziewać lub nie. Okej, świetna rada. Rzeczywiście uspokajająca na pewno, bo myślę, że tak jak wspomniałaś na początku, jeżeli ten brak tych lajków jednak może być taki mocno demotywujący, a lajki czy w ogóle jakiekolwiek reakcje no jednak stały się tą walutą social mediową, poprzez którą najłatwiej jest się oceniać nawzajem i porównywać. Oczywiście tutaj, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, to już jest pewnie osobna kategoria pod kątem tego, czy warto i czy to jakąkolwiek wartość właśnie wnosi tego typu porównywanie się, ale jednak domyślam się, że zaczynając, czy ruszając gdzieś z miejsca pod kątem właśnie budowania swojej marki, dla wielu osób to jest taki najłatwiejszy punkt odniesienia, więc dobrze wiedzieć, że nie tylko na to trzeba i warto zwracać uwagę. No a przechodząc w takim razie do tych błędów, potencjalnych gaf, które możemy tutaj popełnić na tej drodze. Z twojej strony, jakie te błędy najczęściej są spotykane i na co powinniśmy uważać w tym kontekście? To zawsze zależy też od etapu, na którym się znajdujemy, ale taki błąd, którego już bym teraz nie popełniała, mając tą świadomość, to taki błąd zbyt dużej dostępności. Czyli jak ja startowałam już tak świadomie z marką osobistą, to właśnie miałam taki wewnętrzny imperatyw, żeby odpowiadać od razu. Czy to na maile, czy to na komentarze w social mediach, więc zdarzało się momentami, że ktoś dostawał ode mnie maila o 2 w nocy albo w weekend. I potem zrozumiałam, że to jest błąd, bo po pierwsze ja się trochę spalam i jestem cały czas w takim etapie czuwania, na co muszę odpisać, co muszę zakomunikować, a po drugie też daję sobie czasami wejść na głowę, bo ci ludzie wiedzą, że mogą do mnie napisać o dowolnej porze dnia i nocy i ja prawdopodobnie odpiszę. Więc teraz już czegoś takiego nie ma, jak odpisuję to głównie właśnie w tych godzinach pracy. Co prawda jestem freelancerką, więc ta moja praca zawsze jest płynna, ale staram się utrzymywać właśnie tą 9, 17, 8, 16 i w tych ramach gdzieś tam siedzieć, więc to jest taka pierwsza pułapka, żeby nie być zbyt dostępnym. Ja wiem, że są różne badania, które na przykład mówią, że im szybciej odpiszemy na przykład na ofertę, tym większa szansa, że my to dostaniemy, ale tutaj trzeba też mieć na uwadze swoje zdrowie fizyczne, psychiczne i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy o tym pamiętać. Drugi taki błąd, który widzę, że jest często popełniany, to jest taki błąd komunikacyjny. My często piszemy o tym, co chcemy napisać, a nie o tym, co odbiorcy chcą przeczytać. A to jest zasadnicza różnica. I często widzę, że jeżeli ktoś buduje swoją markę osobistą i chce się czymś pochwalić, bo coś mu wyszło, to najczęściej te posty są o niczym. Czyli na przykład mówimy, wystąpiłem tu i tam, napisałem dla tego i tamtego magazynu. No i wspaniale, ale ludzi to nie obchodzi. To jest informacja tylko i wyłącznie dla nas. A jeżeli do tego kontentu dodamy jakąś wartość, czyli wystąpiłem tu i tam i powiedziałem, to są takie najważniejsze wskazówki z mojego wystąpienia, albo poruszyłem takie i takie wątki w tym artykule, troszkę dajemy tutaj tezy i potem rozwinięcie się w tym tekście już finalnie znajdzie, to nagle z nudnego tekstu robi nam się tekst wartościowy. Czyli zawsze ta perspektywa czytelnika i tego, czy on coś od nas ma w wyniku lektury, czy obejrzenia naszego materiału wideo, powinna być dla nas bardzo, bardzo ważnym akcentem. To, o czym też już parę razy powiedzieliśmy, to taka prawda, czyli też nie udajemy, nie zmieniamy języka komunikacji w zależności od medium, bo zauważyłam,
To się na szczęście zmienia, że często ludzie mają zupełnie inny język komunikacji na LinkedInie. Czyli na przykład na żywo ci powiedzą: ej, słuchaj, zrobiłem certyfikat z czegoś tam, natomiast na LinkedInie pragnę oznajmić, Azalisz, właśnie zdobyłem kolejny level w moim rozwoju osobistym. Tak nie powinno być. Tu powinniśmy się kierować dokładnie takimi samymi stylami komunikacji, jakie mamy na co dzień. I ja widzę też duże przełożenie na przykład na klientów. Czyli zdarzało mi się, że klient mi odpisał, że wybrał mnie, a nie inną osobę, nie dlatego, że mam jakąś tam większą wiedzę, tylko że styl przekazania tej wiedzy był na tyle ludzki i przystępny, że oni stwierdzili, że oni to szybciej zrozumieją niż jakiejś innej osoby, która takie bardzo górnolotne słownictwo u siebie stosowała. Chociaż z kolei ta osoba, która stosuje górnolotne słownictwo, ma też własną grupę docelową, do której to dotrze. Ale zawsze trzeba być spójnym, żeby nie było tego rozdźwięku oczekiwania kontra rzeczywistość. W internecie tak, na żywo zupełnie inaczej, bo to jest bardzo ważne. I to są chyba takie 3 naczelne błędy, których ja bym się wystrzegała. Pewnie jakieś przyjdą mi do głowy w trakcie, ale to jest taka moja topka. I tak sobie myślę, że pewnie kolejnym krokiem w sytuacji, w której, może nie krokiem, w sytuacji, w której rzeczywiście czasami może nam się zdarzyć popełnić któryś z tych błędów i on wyeskaluje w tych social mediach do jakichś tam, no może nie olbrzymich od razu rozmiarów, no ale są takie, są oczywiście takie sytuacje, czyli gdzieś tam nam się, no to jest też ta jedna z tych obaw, o których mówiliśmy na samym początku, że gdzieś tam nam się podwinie ta noga, albo palniemy jakąś głupotę, albo jednak zagramy, spróbujemy poudawać kogoś, kim nie jesteśmy, może z dobrych intencji, może ze złych, no już komu to oceniać, no ale w każdym razie w social mediach łatwo niektóre rzeczy mogą się ponieść. No i dobrze oboje wiemy, że o kryzys też rzeczywiście taki wizerunkowy, tak, wizerunkowy jest bardzo, bardzo łatwo. No ty wspomniałaś o tej banalnej sytuacji, tak, że ktoś cię tutaj challenge'ował troszkę i podważył rzeczy, o których sama pisałaś, więc tu z twojej strony było rzeczywiście przyznanie tej pani racji, przeproszenie i pewnie gdzieś tam wyjaśnienie wszystkiego. Ale czy w tego typu sytuacjach przeprosiny tylko wystarczają? Jakie jest twoje podejście? Albo obserwując właśnie takie kryzysy marek osobistych, co sugerujesz? Już może też dając taki naprawdę plan na daleką przyszłość i nikomu oczywiście nie życząc kryzysów w social mediach, ale z twojej perspektywy jak warto sobie z tym radzić? Tutaj trzeba rozgraniczyć 2 sytuacje. Pierwsza, gdy kryzys wynika z naszej winy, bo my coś skopaliśmy. Niedawno mieliśmy na LinkedInie tą aferę łańcuszkową słynną, która dotyczyła wielu marek osobistych i tak naprawdę na tej aferze, tak w cudzysłowie, wygrali ci, którzy właśnie przeprosili. Czyli transparentnie powiedzieli: ok, skopaliśmy, nie był to do końca trafiony pomysł, przekuwamy to w coś dobrego. Tam widziałam, że niektóre osoby te zdobyte lajki czy obserwacje przekuły w kwotę pieniędzy, którą przeznaczą na organizacje społeczne. Czyli takie transparentne przyznanie się do winy, ewentualnie powetowanie jakiejś straty, w tym przypadku takiej bardziej wizerunkowo-społecznej i tutaj było przełożenie na ten cel charytatywny. I to się sprawdza, czyli jeżeli faktycznie powiemy, posypiemy tą głowę popiołem, ludzie są w stanie nam wybaczyć, zwłaszcza jeżeli wcześniej ta nasza marka osobista dawała wartość, pomagała ludziom w rozwiązywaniu ich problemów, dawała im radość, rozrywkę. Jeżeli wcześniej była postrzegana pozytywnie, to po takich przeprosinach jesteśmy w stanie się dosyć szybko podnieść. Natomiast jest też jeszcze druga sytuacja, gdy kryzys wynika trochę ponad nami, czyli to nie my zawiniliśmy w danej sytuacji, tylko ktoś działa na naszą niekorzyść. I ja miałam do czynienia z taką sytuacją chwilę przed tym, jak założyłam własną firmę, czyli to było tam 7 lat temu, a mianowicie był taki czas w mojej karierze, kiedy przechodziłam z bycia w agencji właśnie na bycie na swoim. I okazało się w takim etapie przejściowym, że na mój temat zostały rozesłane anonimy. I to były anonimy, które były wysłane do wszystkich, z którymi ja miałam jakąkolwiek styczność. Czyli osoba wysyłająca te anonimy prześledziła mojego Instagrama, mojego Facebooka. Jeżeli ktoś się pojawił na zdjęciu, na wzmiance, to do nich te anonimy były wysyłane. Czyli do moich kontrahentów, partnerów biznesowych, do osób, dla których pisałam artykuły, byłam w ich podcaście. Bardzo szeroko. I te anonimy podważały mnie jako ekspertkę w absolutnie każdej dziedzinie i to był bardzo ciężki start marki osobistej na własnych zasadach pod kątem budowania własnej firmy. I ja nie mogłam za to przeprosić, ponieważ ja nie zawiniłam. W dodatku te anonimy, bo ludzie mi też je przesłali, pokazali mi ich treść, zawierały nieprawdziwe informacje. Czyli tam były na przykład mowy o tym, że zepsułam reputację klienta w jakimś kanale,
a my dla tego klienta w agencji nie prowadziliśmy tam działań. Więc to były takie łatwe rzeczy do udowodnienia, że tak nie było. Więc to, co ja zrobiłam w tej sytuacji, gdy się o tym dowiedziałam, po tym jak ochłonęłam i przestałam myśleć, że właśnie mi się świat zawalił na głowę, to bardzo transparentnie napisałam w social mediach, jaka jest teraz sytuacja i jakie ja kroki w związku z tym dalej podejmuję. Czyli, że zbieram te informacje, że sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury, że dalej dochodzimy tego, kto to zrobił i co zrobił. Czyli jakby cały ten proces relacjonowałam, dajmy na to, w mediach społecznościowych. I to sprawiło, taka transparentność, to, że ja tego nie zostawiłam, nie zamiotłam pod dywan, że osoby, do których te anonimy doszły, a mi o tym nie powiedziały, też wiedziały, jaka jest sytuacja, z czego to wynika, czyli miały szerszy pogląd na tę sprawę. No i jak widzisz, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, nie wpłynęło to na mnie negatywnie, ale myślę, że głównie ta transparentność i to, że wcześniej dawałam jakąś konkretną wartość, sprawiły, że te anonimy długofalowo nic mi nie zrobiły negatywnego. Ale to jest właśnie ten kontekst, kiedy ktoś nam chce zaszkodzić trochę niezależnie od nas. Trzeba to transparentnie komunikować. Teraz widzę, że parę takich przypadków jest na LinkedInie i jest dokładnie ten sam krok. Transparentnie mówimy, co się zadziało i co zamierzamy z tym zrobić i to jest jedyne, moim zdaniem, możliwe wyjście. No tu jest rzeczywiście bardzo ważna rzecz, o której wspomniałaś, że zarówno ty, jak i nawet tutaj osoby uczestniczące w tej aferze łańcuszkowej na LinkedInie, które wyszły z niej cało, nazwijmy to, rzeczywiście miały ten duży koszyk zaufania, tak? Czy ten słoiczek taki, gdzie tam rzeczywiście to zaufanie budowały u swoich odbiorców i dawały rzeczywiście dużo wartości, więc no o tym się w ogóle mówi szeroko w kontekście budowania jakiegokolwiek zaufania z kimkolwiek, nie tylko w social mediach, tak? Że jeżeli tam, wiesz, ktoś sobie zbiera czy tam do skarbonki, to potem jak nawet zabierze kilka tych monet, bo tam noga mu się podwinie, to rzeczywiście jednak zdecydowanie łatwiej sobie poradzić z tym kryzysem w tego typu sytuacji. Ale to, że zachowałaś zimną głowę w takiej sytuacji, która, właśnie mówiąc o tym drugim przykładzie z twojego doświadczenia, który mam poczucie dla wielu osób mógłby być takim paraliżem i zdemotywować już całkowicie do obecności w social mediach, no to oczywiście szacunek, ale też ciekaw jestem, czy ktoś ci pomagał w tym całym procesie przygotowania tego, czy to jednak potrzebowałaś sobie to jakoś na bazie twojego doświadczenia dotychczasowego, czy też w pracy z klientami, może po prostu byłaś w stanie to tak fajnie spiąć i na tej podstawie znaleźć rozwiązanie dla siebie? Wiesz co, komunikacyjnie, no to oczywiście to ja wiedziałam, co mam zrobić, czyli jak mam to przedstawić, jak mam to opisać, no bo to wynikało z mojego doświadczenia, natomiast ja nie byłam w tym sama, miałam rodzinę, która mnie bardzo mocno wspierała i ona też mnie sprowadziła na ziemię w pewnym momencie, bo ta pierwsza reakcja to była reakcja, świat się skończył, absolutnie, ja już w ogóle pakuję manatki i muszę zmienić branżę, nazwisko i twarz najlepiej, natomiast oni mi bardzo szybko powiedzieli, ale słuchaj, ale to nie jest o tobie, tak, to jest o tej osobie, która stworzyła te anonimy i my dojdziemy do tego, bo są ku temu mechanizmy, kto to zrobił, w jaki sposób. Mamy też narzędzia prawne, żeby dociekać swoich praw. Moja rodzina też częściowo jest taką rodziną związaną z prawem, więc oni mi też pomogli tą ścieżkę obrać, czyli gdzie się zgłosić, w jakiej kolejności, jak przygotować te pisma, więc ja nie byłam w tym procesie sama, chociaż komunikacyjnie ogrywałam to na własną rękę, bo ja też w tej swojej marce osobistej i w tej swojej firmie jednoosobowej ja cały czas jestem jedna, czyli nie mam ghostwriterów, nie mam kontrahentów na B2B, grafików, nie mam nikogo, więc jeżeli coś widzicie albo ty widzisz w moich kanałach, to jestem po prostu zawsze ja, więc tak to wygląda, chociaż za mną zawsze gdzieś tam stoi rodzina, która jestem taką niewidzialną ręką wsparcia. Jak ktoś się rzeczywiście decyduje już na dzielenie swoją wiedzą, doświadczeniem w jakiejkolwiek formie czy postaci, to jednak otaczanie się ludźmi, którzy to rozumieją, którzy wspierają, czy to bliscy, rodzina, przyjaciele, czy też nawet inni twórcy. Myślę, że te takie sieci wsparcia są jednak bardzo, bardzo istotne, bo wtedy no, rozumiemy, że nie jesteśmy sami, że nie tylko my się mierzymy z takimi problemami, że nawet osoby, które już osiągnęły wiele i są rozpoznawalnymi osobami w jakichś tam grupach czy w środowiskach, też się mierzą z takimi samymi problemami i też są po prostu tylko ludźmi, więc też w jakikolwiek sposób, gdy coś się dzieje i dotyka ich personalnie, no to też te osoby, no też to dotyka, wiadomo, i też w jakiś sposób cierpią z tego powodu.
Tak, ja też tutaj dodam, że ja bardzo mocne wsparcie otrzymałam od osób z branży, bo czasami się mówi, że branża marketingowa to tam każdy pod sobą dołki kopie, bo każdy walczy o tego samego klienta. Nie, jest dużo osób, które mają świadomość, że dla każdego kawałku tortu starczy i sporo osób właśnie wyciągnęło do mnie rękę, czyli na nowo mnie zapraszali do podcastów, do artykułów, do wystąpień, żeby też pokazać innym na takim forum publicznym, że oni też w to nie uwierzyli. Więc to była taka nieoceniona pomoc i do tej pory jestem mega wdzięczna i też takie podejście takiej wzajemności w branży i też polecania siebie nawzajem, dla mnie to jest coś, co jak najbardziej jest okej i też świadczy o sile marki osobistej, że nie gramy tylko i wyłącznie do swojego podwórka, tylko mamy świadomość tego, że w tej branży jest nas więcej, każdy z nas może mieć trochę inne kompetencje, nie zawsze ja będę odpowiednią osobą dla danego klienta w jakiejś sprawie, więc mogę skierować ruch do kogoś innego, ale myślę, że to świadczy o dojrzałości na pewnym etapie budowania tej marki personalnej. To tu może tutaj też tego trochę łapiąc i też nawiązując do tego, co wspomniałaś wcześniej, też twoich doświadczeń zawodowych, no bo marka osobista też nie zostaje taka sama. W sensie, no ty się zmieniasz, my się zmieniamy, nasze życie się zmienia, no i w związku z czym pojawiają się nowe tematy, nowe wyzwania, nowe obszary, w których my działamy, być może tak jak też u ciebie, nowe jakieś platformy, w których chcielibyśmy się na przykład spróbować, przetestować i po prostu coś nowego wprowadzić do tego, co odzwierciedla trochę nas. I tu się zastanawiam też, jak pozostać dalej autentycznym i takim wiernym sobie też przede wszystkim, ale z drugiej strony ciągle utrzymywać, czy ciągle być atrakcyjnym dla odbiorców w tych różnych obszarach, czy w różnych mediach. Czy to są cały czas te same zasady, które były na początku, czy jednak wraz z rozwojem i na przykład zmianami jakimiś, które w nas zachodzą, w naszym życiu, w tym, w jaki sposób się tą wiedzą dzielimy, powinniśmy też dopasować to, czym się dzielimy, bo tutaj też od razu taki podwątek mi się pojawia. Czasami łatwo jest trochę sprzedać siebie. W sensie, jak trafi nam się jakiś viral i widzimy, że na przykład coś się klika, jest jakiś taki temat, którym się ludziom podoba, to co tam, że coś mnie innego interesuje, że może moich odbiorców coś innego interesuje, ale to może tak bardziej sprzedażowo pójdę i spróbuję tutaj nakręcić trochę tą rzeczywistość, czy wykorzystać tą falę, która w danym momencie idzie. Więc jak to pogodzić wszystko? To jest bardzo fajne pytanie. Ja bym tutaj wracała do takiego review tego procesu, o którym sobie powiedzieliśmy. Kiedyś bym powiedziała, że co 2-3 lata, teraz już powiem, że co roku, dlatego, że to wszystko zmienia się wokół nas tak dynamicznie, że trzeba sobie co roku robić takie odświeżenie tych celów, tej grupy docelowej, tych obszarów działania, bo to może być bardzo dynamiczne. Dla przykładu, jak jeszcze pracowałam w agencjach marketingowych, moim takim głównym obszarem działania, moją grupą docelową były te agencje, w których chciałam się rozwijać. Czy ja do nich chciałam dotrzeć, to one miały mnie zauważyć. Więc musiałam być w tych kanałach, w tych mediach, w których one są obecne i które oni czytają. Natomiast na tym etapie, kiedy ja już bardziej pracuję z klientami, to jest już moja własna firma, to ta grupa docelowa mi się diametralnie zmieniła. To są właśnie osoby na różnych stanowiskach w firmach, sprzedaż, HR, marketing, PR i to są inne kanały dotarcia, to jest też trochę inny styl komunikacji, więc trzeba sobie robić właśnie takie odświeżenie tych naszych celów, marki osobistej, bo ona się rozwija, zmienia, mamy coraz więcej kompetencji, albo nagle czujemy pociąg do jakiegoś innego obszaru tematycznego, ale myślę, że warto zachować taką jedną główną oś. Czyli na przykład ja byłam przez wiele lat Dagmarą od Twittera i to był takie moje hasło naczelne. Ludzie mnie po tym identyfikowali. Teraz już rzadko kto o tym pamięta. Teraz już tym fokusem jest mocniej LinkedIn, ale to nadal są media społecznościowe i to nadal jest komunikacja. Więc ja wcale nie skręciłam jakoś tak daleko i też nie zostawiłam tego obecnego X-a. Po prostu inne rzeczy robię częściej, bo bardziej nie kręcą, bo tego też poniekąd wymaga rynek, ale to jest cały czas spójne z tym obszarem, w którym ja się chcę rozwijać. I nawet jeżeli widzę, że coś jest teraz bardzo gorącym tematem, jak na przykład AI, to nie znaczy, że ja nagle porzucę te moje social media organicznie, które są moim konikiem, na rzecz tego AI-a. Przepraszam. Ja mogę oczywiście zgłębiać ten temat, bo on może usprawniać też moje działania w jakimś obszarze, ale nie będę pozycjonować się na ekspertkę od AI-a tylko dlatego, że to jest modne. Bo widzę, że często tak jest, że nagle rzucamy wszystko, dobra, to teraz AI, bo wszyscy o tym mówią. Nie do końca. Wtedy mamy ten wysyp ekspertów jak grzyby po deszczu.
Trudno komukolwiek w danym obszarze zaufać, no i też ludzie nie widzą tego bezpośredniego przełożenia. No robiłaś wcześniej X, teraz nagle jest zupełnie jakiś inny Y. Więc ja bym to starała się robić płynnie, nadal krążyć wokół jakiegoś tematu, tylko dodawać sobie specjalizacje, bo one wcale nie muszą się wykluczać, wręcz przeciwnie, one mogą się ze sobą fajnie łączyć. I tutaj jest taki ostatni wątek właśnie, który też za tym idzie i który może tak trochę nam sprawić, domyślam się, wyzwanie w kontekście właśnie budowania tej naszej drogi, jako właśnie dodatkowy element w kontekście tych wyzwań, no jest między innymi to, że te social media się właśnie co chwilę zmieniają i my się przyzwyczaimy do jakiegoś systemu działania, do jakichś, nie wiem, może jakąś sobie strategię wyplanujemy, po czym nagle tutaj LinkedIn pozmienia algorytmy, YouTube coś tam zacznie innego ustalać po swojej stronie, bo zaczną preferować bardziej stories niż dłuższe materiały wideo. No i my musimy trochę od nowa to dopasowywać, czyli zakładam, że jednak no mimo wszystko fajnie jest wiedzieć, znać, rozumieć siebie i wiedzieć, czym my się chcemy dzielić, ale trzeba być na bieżąco chyba też śledzić to wszystko, co się w tych social mediach dzieje, chcąc nie chcąc, bo no one, jeżeli już się decydujemy na budowanie tej marki w social mediach, tak? Wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, no to jest trochę taki dodatkowy czas i koszt, który musimy chyba ponieść. No trzeba zawsze tą wiedzę odświeżać, ale to jest też tak jak z eksperckością. Nie może być tak, że na jakimś etapie swojego życia powiemy sobie, jestem ekspertem w tej dziedzinie i kropka, pozjadałem albo pozjadałam wszystkie rozumy. Są nowe badania, są właśnie nowe narzędzia, nowe podejście do różnych tematów. Tą wiedzę trzeba sobie aktualizować. Ja mam trochę ten komfort, że pracuję w branży szkoleniowej, więc ja muszę swoją wiedzę aktualizować, bo inaczej ja z tej branży szkoleniowej zniknę. Natomiast jeżeli byłabym ekspertką z jakiegoś takiego tematu, który nie jest powiązany z social mediami, to też raz na jakiś czas bym tą wiedzę czerpała. Albo chodząc na szkolenia, albo po prostu czerpiąc ją z internetu, bo jest mnóstwo artykułów, mnóstwo podcastów, wideo na YouTubie, które wyjaśniają nam pewne mechanizmy, nawet jeżeli w danej branży jakoś mocno nie siedzimy. Więc jeżeli sobie wybierzemy te obszary, w których chcemy się rozwijać, to trochę takim naszym zadaniem jest to, żeby w miarę trzymać rękę na pulsie tego, co tam się dzieje, co tam się zmienia i z czego my możemy korzystać, żeby no właśnie nie popełnić błędów albo nie stawiać na formaty, które no kompletnie nie mają racji bytu, no bo wtedy to będzie taka sztuka dla sztuki. No niby tworzymy, ale to nie ma żadnej szansy, żeby się przebić. Więc ta aktualizacja wiedzy, ten taki słynny lifelong learning, to jest coś, co powinno nam przyświecać, jeżeli faktycznie chcemy być ekspertami, specjalistami, rozwijać się i budować tą markę osobistą. Dobra, Dagmara, to za chwilkę już przejdziemy do podsumowania naszej rozmowy i tak spięcia w całość tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Natomiast zanim to jeszcze właśnie w kontekście tego trochę lifelong learning i takiego rozwijania się w tym temacie, bo budowanie swojej marki osobistej to jest pewnie stały proces. Fajnym takim elementem, o którym wspomniałaś, który rzeczywiście myślę może wspierać nas tutaj na tej drodze, to jest zbudowanie sobie jakiejś sieci takich osób, które mogą nas wspierać albo które my możemy wspierać, więc to w różnych formach pewnie to może przybierać różne formy. No ale ciekaw jestem, właśnie jeżeli byśmy się chcieli już bardziej rozwijać w tym temacie, być na bieżąco, to co ty polecasz jako takie rozwiązania, czy być może materiały edukacyjne, które na tej drodze z których możemy, czy nawet powinniśmy korzystać? Wiesz co, ja sobie stworzyłam z lenistwa taką swoją niby prasówkę, bo niektórzy myślą, że to jest taki mój projekt, który powstał dlatego, że jakoś bardzo mocno chcę się dzielić wiedzą. Nie, to bardziej wynikało z tego, że ja się nie mogłam zmusić, żeby aktualizować wiedzę. Więc pomyślałam sobie, że jeżeli będę tworzyć taką formę prasówki w social mediach i chociaż jedna osoba będzie na to czekać, no to ja już nie mogę tej osoby zawieść. Dla mnie to jest większa motywacja niż zrobić coś samej dla siebie. Więc mam kilka takich źródeł, kilka takich stron, które czytam regularnie i po prostu gdy potrzebuję zaktualizować wiedzę, to wracam do tych stron. Czyli nie zawsze szukam jakoś w internecie, to mi nie zajmuje godzin czasu, żeby coś zaktualizować, tylko mam wiarygodne źródła. Na przykład w kontekście social mediów lubię czytać Social Media Today, taką platformę i tam po prostu sobie filtruję po danym haśle typu LinkedIn, X, Instagram i patrzę, co tam się nowego zmieniło. Wiem, że tam zawsze te źródła są po prostu rzetelnie zweryfikowane i to dla mnie jest okej. Mam też taką grupę osób, które obserwuję w wybranych tematach, bo wiem też z doświadczenia, z tego, co słyszę też u klientów, z tego, co sama obserwuję, że to są ludzie, którzy zjadli zęby na tych swoich tematach i są naprawdę w nich dobrzy. I tutaj często korzystam z tego mechanizmu dzwoneczka w mediach społecznościowych, czyli oznaczam sobie te profile
jasno mówię LinkedInowi czy Instagramowi, pokazuj mi treści od tych osób i dzięki temu też trzymam rękę na pulsie tych zagadnień, przy czym nie zawsze to są eksperci z dziedzin bardzo powiązanych ze mną. Na przykład to jest taki idealny case, ja obserwuję, namiętnie bym nawet powiedziała, taką panią na LinkedInie, która nazywa się Elżbieta Niezgódka i ona jest specjalistką od prawa pracy, głównie w kontekście kobiet w tym prawie pracy i teoretycznie to mnie w ogóle nie dotyczy, bo jako freelancerka ani nie jestem zatrudniona, ani też sama nie zatrudniam, ale ona to robi w tak ciekawy sposób, że dla mnie i komunikacyjnie to jest bardzo istotne, żeby obserwować, jak ona to rozwija, jak na takiej w sumie mało seksownej dziedzinie robi dużą rozpoznawalność, duże zasięgi, a po drugie zawsze trochę tego prawa uszczknę dla siebie. Więc jeżeli ktoś ze znajomych ma jakiś problem właśnie w tym kontekście, to wiem, do kogo mają się zgłosić, albo sama mogę im już coś tam poradzić. Więc to nie zawsze musi być taki ekspert 1:1 z marketingu czy z PR-u, bo ja się tym zajmuję. To czasami mogą być eksperci z różnych dziedzin, takich pośrednich. Super. To pomagając teraz naszym słuchaczom, naszym słuchaczkom, gdyby chcieli się skontaktować z Tobą i w jakikolwiek sposób z Tobą współpracować właśnie w obszarze budowania marki osobistej, to w jaki sposób pomagasz właśnie ekspertom, ekspertkom i w jaki sposób mogą najlepiej Cię złapać? Najłatwiej mnie złapać przez LinkedIna albo przez maila. Maila mam podanego w zasadzie wszędzie, albo też na stronie internetowej jest formularz, więc do mnie nie jest trudno dotrzeć. To jakby nigdy nie jest wyzwaniem. Natomiast w czym mogę pomóc, to są bardzo różne obszary. To zależy też od etapu tej marki osobistej. Czasami pomagam na tym samym etapie jej zbudowania, czyli pomagam przejść przez ten proces, który sobie dzisiaj opisaliśmy krok po kroku. Czasami robię taki audyt komunikacyjny, czyli to, co do tej pory zrobiliśmy, co tutaj można poprawić, w jaką stronę można skręcić, coś zmienić, żeby to prezentowało się jeszcze lepiej. Czasami to jest współpraca na zasadzie konsultacji, gdzie po prostu listujemy sobie wyzwania, pytania, z którymi dana osoba się mierzy i już na tych konsultacjach rozmawiamy o konkretnych rozwiązaniach. Czasami jest to forma szkoleniowa, ale forma szkoleniowa jest głównie dla grup, nawet małych grup, ale jednak grup. Konsultacje są zawsze 1:1, natomiast szkolenia to jest zawsze jakaś tam pula osób, która chce się dowiedzieć czegoś podobnego na dany temat. Więc tych form współpracy jest faktycznie kilka, można powiedzieć, że sporo. Super. Polecamy, zapraszamy. Jeżeli rzeczywiście tutaj po naszej dzisiejszej rozmowie, drogie słuchaczki, słuchacze, macie ochotę właśnie wyruszyć na tą drogę, to oczywiście też pewnie można samodzielnie, ale na pewno z pomocą kogoś z boku, właśnie, czyli mając takie wsparcie. Jeżeli na przykład być może nie mamy kogoś, kto by tutaj nam dmuchał w skrzydła i wspierał te nasze szalone pomysły z budowaniem właśnie swojej marki, to myślę, że warto z takiej pomocy korzystać, więc jak najbardziej też polecamy. Dagmara, przejdźmy już w takim razie do tej zwinnej rundy na sam koniec naszej dzisiejszej rozmowy, żeby podsumować to nasze spotkanie. To tak znowu odnosząc się do Twoich doświadczeń zawodowych, pracy z różnymi klientami, z firmami. Jakie są według Ciebie takie najciekawsze success stories związane z budowaniem marki osobistej, które obserwowałaś na przestrzeni ostatnich lat? To takie jest jedno z takich bardziej widocznych dla mnie success story, przy którym nie maczałam palców, od razu powiem. To jest na przykład Natalia Bogdan z Job House'u. To jest bardzo fajnie zbudowana marka osobista, która dzięki swojej marce osobistej wspiera też mocno markę firmową. Więc to jest taka sytuacja win-win. Drugi przykład, Michał Sadowski, Brand24. Tu mamy też taki case, gdzie bardzo widoczna marka założyciela, osobista, pozytywnie wpływa na markę firmową i często jakby to Michał jest tą pierwszą osobą, na którą zwracamy uwagę, a dopiero później się dowiadujemy, jest fajne narzędzie, z którego my możemy skorzystać. Karol Stróż, Marcin Sokołowski z Szerbi. To znów są takie success story marek osobistych, dzięki którym ta marka firmowa, czyli Szerbi, jest widoczna i co więcej, oni fajnie rozwijają też marki osobiste pracowników. Czyli oni mają na to zielone światło, żeby się wyróżniać, żeby się pokazywać, dzięki czemu czasami na tym LinkedInie jest naprawdę żółto, bo to jest ich taki kolor rozpoznawalny, ale też dzięki temu jakby większa grupa osób ma dotarcie do samej marki poprzez poszczególne osoby, które ją reprezentują. Sylwia Zabielska, która była u Ciebie gościnią, no to jest moje odkrycie komunikacyjne z kolei. Bardzo lubię obserwować, dużo ciekawych tipów od niej dostaję. Taka też fajna marka w niestandardowej branży, Magda Urbaniak i branża rolnicza, branża agro. Widziałam, że ostatnio Magda poszła nawet level wyżej, zrobiła sobie Agromanię, czyli serię materiałów wideo, bardzo fajna, super goście, których tam zaprasza, więc to też jest taka marka trochę out
out of the box w tej branży, przecierająca szlaki, którą z pewnością warto obserwować. Maciek Chrzanowski od AI-a. Ja dzięki niemu też oswoiłam te tematy AI-owe, które dla mnie były czarną magią, więc to jest zdecydowanie taka moja topka, których lubię obserwować, lubię sobie na nich zerkać. No i coraz więcej też firm stawia, tak jak już wspomniałam, na marki osobiste pracowników poprzez programy ambasadorskie i tutaj jest dużo przykładów marek, które robią to fajnie. Moim takim ulubionym jest marka Oferteo. Oni mają świetnie prowadzony kanał na LinkedInie. Warto zobaczyć też kanał firmowy, bo i z przymrużeniem oka, i z taką dużą dozą prawdy pokazują, jak tam się u nich pracuje od wewnątrz, poprzez ludzi, którzy często są bohaterami tych materiałów, czy to postów, czy filmików, więc to też jest taka moja mocna polecajka. Okej, Oferty akurat nie znałem, więc tutaj z tej listy to chyba jedyna grupa, którą muszę w takim razie zaobserwować. Ale tak, te przykłady, o których mówisz, są świetne, bo też pokazują szeroki zakres tematyczny i pokazują, że rzeczywiście mając wiedzę z różnych obszarów, jeżeli tylko rzeczywiście zaczniemy, wystartujemy z jakimś pomysłem na siebie, albo może bardziej uzewnętrznimy pewne naturalne aspekty, tak jak wspominałaś, i pokażemy je światu, to rzeczywiście, może nie, że ten sukces od razu przyjdzie, ale niezależnie od tematu mamy, myślę, dużą szansę gdzieś tam się wybić i pokazać. To drugie pytanie w takim razie. Patrząc na ten cały aspekt budowania swojej marki osobistej, tak, na tej całej takiej drodze, co z twojej perspektywy jest najczęściej pomijane, a jaki aspekt może na tej drodze jest jakoś bagatelizowany, pomijany, a według ciebie jest szczególnie ważny i po prostu trzeba byłoby rzeczywiście przyłożyć się po prostu do tego? To jest zdefiniowanie celów, zdecydowanie, bo my często tą markę osobistą tak sobie budujemy, ale nie wiemy, czy nam wychodzi, czy nam nie wychodzi, no bo wcześniej nie zdefiniowaliśmy, co miało nam wyjść, nie? Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie tego sobie wcześniej określić, to trochę jesteśmy jak taki żeglarz bez steru. Niby fajnie, ale jednak by nam się przydał jakiś kierunkowskaz i jakaś taka meta, do której dążymy, po to, żeby później móc sobie wyznaczyć nową metę, bo wiadomo, że te cele będziemy z upływem czasu osiągać. Więc jeżeli ich nie zdefiniujemy, to będzie nam trudno, bo będziemy coś robili, ale to są takie działania po omacku. No i druga rzecz, analiza. Ja nie jestem zwierzem Excelowym, wręcz przeciwnie, nie znoszę, nienawidzę, ale trzeba, bo jeżeli będziemy sobie analizować, co nam wychodzi, co się ludziom podoba z tego, co my robimy i co oferujemy, no to będziemy wiedzieli, na co możemy postawić w przyszłości, co rozwijać, a z których działań być może zrezygnować, bo nasza grupa docelowa tego nie kupuje, nie lubi, z jakiegoś powodu nie chce czegoś konsumować, na przykład w danym formacie. Więc cele i analiza tego, co robimy, jak nam to wychodzi, to są dwa takie bardzo ważne aspekty. To tak tylko szybko się złapie tego Excela. To zapisujesz sobie co w takim Excelu? W sensie ilości jakiejś statystyki, czy wyciągasz jakieś raporty z systemów? Jak to u ciebie wygląda? Ja w ogóle nie robię Excela, czyli ja sobie zawsze wtedy wolę zrobić tabelkę w Wordzie. Okay. Jestem totalnie nie Excel friendly, ale najprościej jest mi po prostu wyciągać dane. Ja działam głównie w obszarze social mediów i to jest dla mnie najbardziej mierzalne. Więc ja po prostu wchodzę w panele analityczne, no i patrzę sobie, jaki rodzaj kontentu przyniósł, jakie efekty i czy te efekty były zgodne z celem, który mi przyświecał, gdy tworzyłam dany content. Więc robię sobie taką właśnie tabelkę, ile było lajków, udostępnień, komentarzy, czy były przejścia na stronę internetową, jeżeli taki był cel, jaki to był format i później sobie analizuję takie najlepsze treści, najgorsze treści. Bardzo podobnie robię też w kontekście wpisów blogowych, czyli te, które mają największą czytelność, te, przy których ludzie spędzają najwięcej czasu, w wyniku których przeklikują się do kolejnych treści. To też jest dla mnie sygnał, że na tego typu content trzeba postawić, a gdy widzę, że to spędzanie czasu przy danej treści jest dosyć krótkie, ludzie szybko z niej wychodzą, no to znaczy, że tu ewidentnie na jakąś potrzebę nie odpowiedziałam. No to ostatnie pytanie w takim razie. Jakbyś się mogła cofnąć w czasie do początków tego czasu, kiedy ty zaczynałaś budować swoją markę osobistą i wtedy dać sobie jakąś radę z dnia dzisiejszego, bazując na twoich dzisiejszych doświadczeniach, to co byś samej sobie doradziła, żeby zrobić inaczej, może co zmienić? Jakby brzmiała ta rada? Szybciej bym się nauczyła odpuszczania, czyli takiej świadomości, że jeżeli ja czegoś dzisiaj nie zrobię, to naprawdę świat nie zapłonie i się nie zawali i mogą się zdarzać takie sytuacje niezależne ode mnie, które coś przesuną, bo dziecko zachoruje, bo coś się wydarzy, cokolwiek innego. Więc taka nauka odpuszczania sobie i nie biczowania się, gdy coś nie wyjdzie, jest myślę bardzo ważna. Plus, jeżeli coś nie wychodzi, to często albo możemy poznać ludzi, którzy nam pomogą w potrzebie, więc to jest bardzo, bardzo cenna rzecz, a po drugie z takich niepowodzeń najczęściej są najbardziej trafne lekcje, którymi możemy się potem dzielić z innymi, więc
to odpuszczanie. To jest coś bardzo ważnego. Najczęściej przychodzi to po 30, tak naturalnie, wielu osobom, mi również, ale gdybym mogła to mieć od samego początku, to myślę, że byłoby mi trochę łatwiej. Chyba rzeczywiście łatwo w tych social mediach, może nie tylko nawet w social mediach, czy tylko przy budowaniu tej swojej marki osobistej czasami zgubić ten balans, bo ten telefon jest zawsze pod ręką, tak jak wspominałeś wcześniej, w każdej chwili można odpisać, gdzieś tutaj można coś wrzucić i jeżeli jakoś nie zapanujemy nad tym procesem albo może nie nałożymy jakichś ram na to chyba można się łatwo zatracić i trochę stracić z oczu inne priorytety, które mamy w życiu. Zdecydowanie. Super. Dziękuję Ci, Dagmara. To była przyjemność Cię gościć dzisiaj w podcaście, porozmawiać i tak jak wspomniałem na początku, czerpać z Twojego bogatego doświadczenia, więc dziękuję za odwiedziny w podcaście. Cała przyjemność po mojej stronie. W tym odcinku to już wszystko z naszej strony. Jestem jednak bardzo ciekaw, czy razem z Dagmarą udało nam się Ciebie przekonać do budowania swojej marki osobistej. Pytam, bo sam bardzo dobrze pamiętam moje początki i wiem, ile czasu mi osobiście zajęło bicie się z myślami, planowanie i szykowanie wszystkiego, żeby wystartować z pierwszymi publikacjami na YouTube czy na LinkedInie. Dlatego mam nadzieję, że naprawdę ta dzisiejsza rozmowa sprawi, że ten cały proces będzie dla Ciebie choćby odrobinę łatwiejszy i przyjemniejszy. No a jeśli w dalszym ciągu masz jakieś pytania czy obawy związane właśnie z budowaniem swojej marki osobistej, to podziel się nimi w komentarzu, a my postaramy się pomóc. No a teraz to już ode mnie wszystko. Dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.